Cześć, witam Was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększenie wiedzy i świadomości z rynków energetycznych. W tym filmie zobaczysz dane i analizy cen energii z maja 2025. Zaczynajmy. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem i przechodzimy do cen w Europie w maju. I tutaj była dość ciekawa sytuacja, gdyż z miesiąca na miesiąc Polska stała się droższym rynkiem o około 8 euro, natomiast większość rynków zanotowała spadki miesiąc do miesiąca. Tutaj na przykład Francja zanotowała obniżki aż o 23 euro, aż o 50 około procent. Niemcy z ceną średnią na poziomie 67 euro zanotowali też spadek miesiąc do miesiąca o 11 euro. Ceny energii na Czechach i na Słowacji również spadły miesiąc do miesiąca około 7 euro, więc tutaj widać, że ten maj jest jednym z pierwszych miesięcy, gdzie Polska jest naprawdę bardzo drogim rynkiem energii na spocie. Praktycznie tutaj tylko Irlandia się wyróżnia jako rynek droższy. Jesteśmy drożsi o około 10-20, można 30% od tych rynków ościennych. I nawet takie rynki jak Rumunia czy Bułgaria są tańsze w maju o około 9 euro. Hiszpania, Portugalia standardowo bardzo nisko, kraje nordyckie również, natomiast zwróciłbym uwagę na Francję, gdzie spoty zanotowały bardzo duży spadek. Jak wiemy, miks tam energetyczny jest oparty głównie o elektrownię jądrową oraz OZE. Przejdźmy teraz do cen godzinowych. Pamiętajmy, że ceny na giełdzie są ustalone codziennie, są znane z jednodniowym wyprzedzeniem, czyli dzisiaj po południu będziemy już znali ceny spotowe na jutro i firmy oraz gospodarstwa domowe mogą być już rozliczane po tych cenach dynamicznych, po cenach giełdowych i przyjrzyjmy się tutaj cenom w maju. Średnia cena to było 401 zł za megawattogodzinę w całym miesiącu. Maksymalna cena danego dnia to było średnio 534 zł 28 maja, a najtaniej było 4 maja 201 zł. I zobaczmy, że najtańszymi dniami był ten początek maja, czyli dni takie bardziej o niskim popycie na energię, majówka, więc te ceny były wtedy relatywnie niskie. Następnie w drugiej połowie maja widzimy, że te ceny są bardzo stabilne, nie ma dużej zmienności, nawet weekendy są relatywnie drogie, powyżej 350 zł, prawie 400 zł. Dni robocze oscylują maksymalnie pod te około 500 zł za megawattogodzinę. Aby lepiej zrozumieć tę dynamikę, tę zmienność dzień do dnia, przyjrzyjmy się, jaka była ta korelacja z poziomem produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w stosunku do krajowego zapotrzebowania. I zobaczmy, że maksymalnie OZE pokrywało średnio w dniu około 43-42%, tak jak to było 2 czy 4 maja, czy też 16. Natomiast zobaczmy, że już tego 16 mimo wysokiego poziomu OZE cena była relatywnie wysoka, a dni z najmniejszą produkcją z OZE, tutaj to było akurat 19 maja, to było tylko 20% średnio, no to cena była już 502 zł i był to jeden z droższych dni w maju. Na kolejnym wykresie jest pokazana korelacja z produkcją energii z elektrowni konwencjonalnych, tzw. jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych. Tutaj zobaczmy, że im większa jest ta produkcja w zapotrzebowaniu, tym wyższa jest cena. I na przykład tutaj ten dzień 19 maja było to aż 57%, 9 maja było to również 57% i ceny oscylują wtedy około 500 zł za megawattogodzinę. Pamiętajmy, że wtedy muszą wchodzić do gry te elektrownie zazwyczaj starsze, o wyższych jednostkowych kosztach zmiennych i te elektrownie pracują mniej godzin w roku, więc muszą też sobie odrobić trochę tej marży, pracując mniejszą ilość godzin w roku za jednostkowo wyższą cenę. Zobaczmy teraz, jak kształtowały się średnie godzinowe ceny energii. I tutaj porównanie kwietnia do maja, maj kolorem żółtym. I zobaczmy, że tutaj mamy wzrost cen miesiąc do miesiąca, to na pewno średnio. Godziny z największą produkcją z fotowoltaiki od 11 do 16 również były
średnio wyższe. Najniżej było to około 140 zł o 13 i o 14. I zwróćmy uwagę też na te szczyty. Pierwszy szczyt poranny, godzina 8, to mamy, co ciekawe, spadek ceny średniej, tak jak to było w kwietniu 564 zł. Tak, w maju było to tylko 491 zł, więc tutaj ta amplituda zmian jest dość mała. Natomiast, co trzeba odnotować, jest to, że godzina 21 była bardzo droga. Średnio było to 881 zł za megawattogodzinę, więc zobaczmy, że ten szczyt popołudniowy, ta jedna godzina bardzo mocno wybija, więc tutaj na pewno czekamy na wzrost mocy w magazynach energii, żeby te jednostkowe szczyty mocno skorygować w dół. Więc na poziomie średnim mamy wzrost cen, natomiast co ciekawe, kilka godzin było niższych miesiąc do miesiąca i tutaj głównie 7, 8 i 9. Następnie przyjrzymy się relacji średniej ceny godzinowej w stosunku do średniej base, czyli średniej ze wszystkich godzin w miesiącu. I tutaj porównanie maja do kwietnia też możemy zobaczyć, przypomnieć sobie, jak w kwietniu było tanio i tak naprawdę te ceny w szczycie produkcji z PV były bardzo, bardzo niskie. Natomiast w maju już ta cena oscyluje około 35% do base'u, godzina 13 i 14, natomiast godzina 21 jest to 220% base'u, więc to też jest wyższy poziom aniżeli było to w kwietniu, gdzie 21 to było 198% base'u. Następnie przejdźmy do cen na rynku spotowym, jaki już się rozliczył, oraz cen terminowych. Zobaczmy, że maj rozliczył się na poziomie te 401 zł i było to wyżej o około 40 zł, aniżeli rynek terminowy wyceniał to w poprzednim miesiącu, pod koniec kwietnia. I zobaczmy, że czerwiec jest wyceniany na poziomie około 430 zł, kwartał trzeci 427 zł, kwartał czwarty 437 zł i kolejne lata, czyli rok 2026 na kontrakcie base jest to około 415 zł za megawattogodzinę, więc mamy też wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca, a rok 2027 jest kotowany pod koniec maja na poziomie 422 zł. Spójrzmy teraz, jak kształtowały się tutaj ceny węgla, ceny gazu ziemnego oraz ceny uprawnień do emisji CO2. Zobaczmy, że miesiąc do miesiąca średnio ceny uprawnień do emisji CO2 urosły najmocniej, około 9%, 24 zł, więc one tłumaczą też pewien wzrost cen na kontraktach terminowych na pewno. Rynek gazu również zanotował wzrosty, było to 2%, niedużo, natomiast zobaczmy, że od początku praktycznie maja do około 22 no te ceny były w trendzie wzrostowym, a ostatnie 2-3 dni maja no to już tutaj lekkie spadki. Węgiel, natomiast większość miesiąca jest to raczej ruch boczny, nic tam wielkiego się nie działo. Było głównie rolowanie kontraktu z miesiąca na miesiąc. Co się działo na rynkach? Na pewno ważną informacją jest to, że Unia Europejska planuje całkowite odejście od paliw kopalnych z Rosji do końca 2027 roku. W maju było też pewne ograniczenie dostaw z Norwegii gazu, około 10%. Temperatury też były jak na maj raczej chłodniejsze. I co ciekawe, odnośnie rynku uprawnień do emisji CO2, są plany połączenia rynku w Wielkiej Brytanii oraz rynku w Unii Europejskiej, więc będzie możliwy tutaj taki arbitraż, więc te ceny do siebie będą schodzić. Przyjrzyjmy się teraz modelowi wyceny kontraktu base na rok 2026 i tutaj przyjrzyjmy się z perspektywy elektrowni, czyli zobaczymy, na ile opłaca się sprzedać dany kontrakt i jeżeli cena tutaj kolorem żółtym jest bliżej czerwonej linii, to ta opłacalność, marżowość w
produkcji energii jest raczej wysoka, więc elektrownia powinna chcieć wtedy sprzedawać energię. Natomiast jeżeli cena energii jest bliżej zielonej linii, no to ta marża na wytwarzanie jest raczej niska, więc to limituje pewne spadki cen, no bo elektrownia nie będzie chciała za bardzo w tych cenach sprzedawać energii. I zobaczmy, jak tutaj to wyglądało w maju. Praktycznie od początku maja mieliśmy wzrosty na kosztach zmiennych. Tutaj model zanotował dość spore wzrosty. Natomiast cena energii zanotowała troszeczkę mniejsze wzrosty, więc tutaj elektrownie trochę to skompensowały. I pod koniec maja tak naprawdę cena jest prawie w środku wyceny modelu. Co ciekawe, ostatnie 2-3 dni na wycenie modelu to były raczej spadkowe, natomiast na giełdzie ostatnie 2 dni no to były lekkie wzrosty, więc tutaj troszeczkę to nie było zgodne z kierunkiem. Być może początek czerwca to będzie lekkie dostosowanie w dół, na przykład do 410 energii. Jeśli chodzi o strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w maju, no to najwięcej wyprodukowały elektrownie na węgiel kamienny, 4,2 terawatogodziny. I tutaj, co ważne, na drugim miejscu już jest fotowoltaika, więc w maju 2,5 terawatogodzin energii z fotowoltaiki, więc tutaj bardzo dobry wynik, nawet mimo ograniczeń w produkcji, redysponowania nierynkowego. Na trzecim miejscu węgiel brunatny 2,2 terawatogodziny. Na czwartym miejscu wiatr 1,6 terawatogodziny. I na piątym gaz ziemny 1,4 terawatogodziny. Z wody i z biomasy mamy około 0,3 i 0,2 terawatogodziny. Zobaczmy teraz, jak kształtowała się struktura procentowa produkcji energii i zobaczmy, jak to wyglądało w maju. Około 51% całkowitej produkcji to były elektrownie na węgiel kamienny oraz brunatny, 11% w gazie, 12% wiatr na lądzie i tutaj 20% fotowoltaika, więc mamy bardzo dobre wyniki, dużo produkcji, duży procent. I zobaczmy, że miesiąc do miesiąca wyglądało to bardzo fajnie dla fotowoltaiki. Wzrosło 3 punkty procentowe, wiatr spadek tylko 1 punkt procentowy. Na gazie mamy spadki aż o 2 punkty procentowe i lekki spadek na produkcji z węgla. A jeśli chcesz sprawdzić, jak i czy można obniżyć koszty energii w Twojej firmie, to zapraszam Ciebie serdecznie na mój blog, do subskrypcji kanału, do zaproszenia mnie do kontaktów na LinkedInie oraz do kontaktu mailowego. Razem podziałamy w celu, aby koszty energii były dla Ciebie niższe. Przyjrzyjmy się teraz czynnikom, jakie wpływały na tutaj ceny spotowe. Przyjrzymy się krajowemu zapotrzebowaniu na moc. Zobaczymy, jaki był eksport i import z Polski energii elektrycznej. Zobaczymy dokładnie, jaka była produkcja z odnawialnych źródeł energii. A koszty produkcji z paliw kopalnych zobaczyliśmy wcześniej. Zwracam uwagę, że wzrosły głównie uprawnienia do emisji CO2, lekkie wzrosty gazu ziemnego, spadki na węglu. Zobaczmy teraz pierwszy czynnik, czyli krajowe zapotrzebowanie na moc. I tutaj w maju mamy lekki spadek miesiąc do miesiąca na poziom około 17 gigawatów. Jest to też spadek rok do roku, więc mamy nadal kontynuację tego trendu spadkowego, natomiast widać, że już te poziomy w maju są podobne jak w kwietniu. Natomiast zazwyczaj, jak spojrzymy na poprzednie lata, w maju było raczej sporo mniej zapotrzebowania, a tutaj już ten maj raczej się wypłaszczył z kwietnia. Być może ten kwiecień był dość nisko. Jeśli chodzi o łączne poziomy, no to było to około miesięcznie 12,7 terawatogodzin. Zobaczmy na dłuższą historię, czyli średnią z 12 miesięcy. I tutaj kolorem niebieskim jest średnie zapotrzebowanie na moc z ostatnich 12 miesięcy. I mamy kontynuację trendu spadkowego, więc te wzrosty na spocie na pewno nie wynikały z jakiegoś wzmożonego popytu. Nie ma tutaj w Polsce cały czas jakiegoś impulsu wzrostowego. Dynamika średniego zużycia kolorem żółtym również jest ujemna, sięga prawie 4% na
minusie. Przyjrzyjmy się teraz wymianie międzysystemowej energii z Polski. I tutaj też ciekawa sytuacja, bo mieliśmy 6 miesięcy z rzędu, gdzie Polska była eksporterem energii elektrycznej netto. Natomiast już tutaj maj, jest to zmiana tej sytuacji. Byliśmy importerem energii elektrycznej netto w maju. Średni import godzinowy, no to było to około 480 MW. I to też ma pewien sens, bo jak widzieliśmy w pierwszych slajdach, no ta cena energii elektrycznej w Polsce wzrosła od miesiąca do miesiąca, w innych krajach raczej padała, więc tutaj Polska stała się relatywnie droższym rynkiem, więc zachęciło to tutaj przepływy energii, aby wpływały do Polski w większej ilości i też obniżały dzięki temu ceny energii, bo gdyby tego importu nie było, no to ceny byłyby w Polsce jeszcze wyższe. Spójrzmy teraz na produkcję w maju z elektrowni wiatrowych na lądzie. Tutaj mamy co ciekawe wzrost rok do roku. Jest to najwyższy poziom w maju z ostatnich 4 lat. Natomiast lekkie spadki miesiąc do miesiąca, co nie dziwi, bo raczej maj jest mniej wietrznym miesiącem. Średnia produkcja było to 2084 MW. Jeśli przyjrzymy się wskaźnikowi Capacity Factor, no to zobaczymy, że był on tak naprawdę najsłabszy z ostatnich 4 lat, co ciekawe, i wyniósł tylko 19,1%. Był to też spadek miesiąc do miesiąca. W kontekście cen energii przyjrzymy się wskaźnikowi Capture Rate, czyli jest to procent średniej ceny base, jaką osiągnęła dana technologia, czyli tutaj wiatr 97%. Dobry wynik, podobny jak miesiąc wcześniej, wyższy na pewno niż rok temu, więc przy cenie na spocie 401 zł i 97% wskaźnika Capture Rate, no to mamy ceny 389 zł, jaką średnio na spocie mogła wygenerować elektrownia wiatrowa. Następnie przyjrzymy się mocy zainstalowanej i jest to już w Polsce 10 900 MW, a średnia produkcja z ostatnich 12 miesięcy to jest 2,4 GW. Ok, przejdźmy teraz do fotowoltaiki i tutaj mamy wzrost miesiąc do miesiąca, co jest oczywiste, natomiast bardzo ciekawa sytuacja, jest to spadek rok do roku. Tak jak patrzę na ten wykres, no to nie widzę takiej sytuacji, żeby ona miała wcześniej miejsce. Tak zazwyczaj każdy rok w danym miesiącu tutaj były to wzrosty rok do roku, gdyż przybywało mocy zainstalowanej. Natomiast w maju mamy spadki w stosunku do roku poprzedniego. Ten maj 2024 musiał być naprawdę tutaj bardzo słoneczny, były dobre warunki pogodowe. Natomiast już tutaj w maju mamy mniej tej produkcji mimo wzrostu mocy zainstalowanej i tutaj zwracam uwagę na to ograniczenie produkcji na redysponowanie nierynkowe oraz też słabsze warunki nasłonecznienia. Na pewno tutaj ten maj nie był dobry dla fotowoltaiki w Polsce. Tutaj przyjrzymy się teraz wskaźnikowi Capture Factor. No to zobaczmy, jaki to jest niski procent w stosunku do lat poprzednich, gdzie w maju potrafiliśmy mieć około 18% efektywności. Tak, w maju tego roku jest to tylko prawie 15%, więc tutaj widzimy, jak to wyglądało, jeśli chodzi o właśnie te warunki pogodowe plus redysponowanie. Wskaźnik Capture Rate. Mamy wzrost miesiąc do miesiąca, czyli uciekamy z tego poziomu bardzo niskiego 51% na 65% base'u. Natomiast mamy też dalsze spadki rok do roku i tutaj jeśli się przyjrzymy majom, no to ostatnie każde 2-3 lata były rok do roku coraz niższe i tutaj spadek z 77% w poprzednim roku na 65% w roku 2025 i patrząc na ceny spotowe 401 zł za MWh i 65% wskaźnika, no to średnio fotowoltaika przykładowo mogła osiągnąć cenę na spocie 262 zł za MWh. Dalej mamy moc zainstalowaną kolorem
zielonym i mamy już w Polsce około 22 300 MW mocy zainstalowanej, a średnia produkcja z ostatnich 12 miesięcy lekko spadła na poziom 2125 MW. Następnie przyjrzymy się, ile energii musiały jeszcze wygenerować elektrownie konwencjonalne na węgiel oraz gaz. Tutaj zobaczmy, że mamy też spadek miesiąc do miesiąca oraz spadek rok do roku, więc tutaj cały czas widzimy ten efekt wypychania elektrowni konwencjonalnych przez odnawialne źródła energii i w maju było to tylko 8000 MW. Zobaczmy, jaka jest duża różnica versus rok 2022, gdzie było to ponad 12 GW, więc spadek o około 4 GW produkcji. Następnie zobaczmy średnią z 12 miesięcy. Mamy kontynuację trendu spadkowego i tutaj są to poziomy średniorocznie 10 089 MW. I na koniec przyjrzyjmy się napełnieniu magazynów gazu ziemnego w Europie, gdyż jest to ważny czynnik w kontekście cen gazu ziemnego. I jesteśmy tutaj na poziomie poniżej 10-letniej średniej, na poziomie 48%. Natomiast średnio w tym czasie magazyny były napełnione na około 52%, więc mamy co nadrabiać. Tutaj ta presja na gaz może się utrzymać. Trzeba na pewno tego gazu więcej niż w poprzednim roku, aby osiągnąć zakładane cele w październiku czy listopadzie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału oraz do polecania tego filmu swoim przyjaciołom, znajomym, przedsiębiorcom, tak aby ta wiedza o rynku energii się szerzyła, abyśmy coraz więcej wiedzieli, nie dali się tutaj oszukiwać, mieli merytoryczną informację. I zapraszam Ciebie serdecznie do kontaktu ze mną, tak aby omówić to, czy możemy obniżyć koszt energii w Twojej firmie, na przykład poprzez oferty oparte o rynkowe ceny na TGE. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.